Przyjaciele, dobry wieczór. Surferzy, luzacy, dewianci, wszyscy jesteśmy obserwowani. W ramach dzisiejszego projektu polsko-ukraińskiego planujemy przeprowadzić ekscytującą transmisję z udziałem Dimy Kadubina. Nasz gość zasługuje na szacunek nie tylko sam w sobie, ale także za jego uważne spostrzeżenia i analityczne oceny. Przede wszystkim zasługuje na uznanie, ponieważ doskonale rozumie kontekst tej relacji. Rozumie kontekst dobrze. Polska strategia wschodnia, a także stosunki UE z krajami wschodnimi, jak to określa się w Polsce. Mimo wszystko posiada przenikliwy intelekt i odwagę, by nazywać rzeczy swoim prawdziwym mianem. Mowa tutaj o Witoldzie Juraszu, renomowanym polskim dziennikarzu, pracującym dla czołowego portalu politycznego w Polsce, onet.pl, osoba, która wcześniej była zatrudniona w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, dostarcza nam unikalne połączenie wiedzy i swobody. Dzięki temu mamy możliwość prowadzenia nieformalnych rozmów na tematy, które nas fascynują, między innymi, oraz my. Witold Jurosz, znany dzięki mojej osobie, zauważony jako pierwszy, trafił na czołówki ukraińskich gazet. Artykuł z UNET przetłumaczony i opublikowany stał się wirusowy w ukraińskim internecie. Skandal Sikorskiego, ministra Polski, z Zełenskim na forum jałtańskim w Kijowie, gdzie rozmowa była na najwyższym poziomie. Tony zasadniczo, te same niepokojące kwestie, które zmartwienia związane z sytuacją w Polsce, Ukrainie. Podczas spotkania szczegółowo dyskutowano o wsparciu militarnym. Radosław Sikorski w sposób całkowicie logiczny i sensowny wyjaśnił, dlaczego Polska nie jest w stanie dostarczyć Ukrainie żądanej broni. Czego chce Ukraina? Pogadamy potem o straszliwej tragedii wołyńskiej. Rzeczywiście sporo reporterów, którzy przekazywali informacje tego szczytu, nie rozmawiali o tym. Panowało przekonanie, że nie powinno się tego publikować w mediach, w otwartym dyskursie społecznym. Jednakże Witold właśnie postanowił pójść wbrew obecnemu trendowi. Dziękuję mu za to, że ukazał Polakom i Ukraińcom temat, który długo dyskutowano na marginesie w Warszawie i Kijowie. Jestem przekonany, że im częściej oraz z większą stanowczością dyskutujemy o naszych sprawach, nie lękając się ujawniać konfliktów i skomplikowanych kwestii, tym korzystniej będzie dla nas obu. Im prędzej uda nam się przejść do autentycznie pełnoprawnej, strategicznej relacji systemowej, zamiast utrzymywać nasze związki w obecnej konfiguracji. Chaos strategiczny? Witaj wieczorem, szanowny panie pośle Jurasz. Dobry wieczór. Dzięki za zaproszenie. Przykro mi, ale nie znam języka ukraińskiego. Pozdrawiam Ukraińców, mówiąc o językach słowiańskich. Niestety moja opinia kończy się tutaj. O wolności słowa. Pracowałem z MIDI, jest odwrotnie. Praca z MIDI nie ogranicza praw do wolności słowa. On już nie jest tam zatrudniony, ponieważ odszedł. Tak, zgadza. Podkreślałem jedynie, że nie do końca mnie zrozumiałeś. Jako osoba, która pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, później skierowałaś swoją karierę ku dziennikarstwu. Głębia czyni cię wyjątkowym. Moje przesłanie? Nie znałem, pardon. Tak, pana Witoldiego bohaterska chwała jest. To wspaniałe, że mówisz po rosyjsku. Większość ludzi zna język rosyjski. Dziś niespodzianka, mówię po rosyjsku. Z radością angażuję się w nowe, przepełnione ultrapatriotyzmem przedsięwzięcia. Proszę bardzo. Dodam do Jurka. Jesteś, jak rozumiem, świetnie zorientowany w polskiej polityce, dyplomacji i kulinariach, co jest istotne. Oprócz sytuacji na Ukrainie, w Polsce. Jeśli się nie mylę, przez 2 lata pełniłeś również funkcję ambasadora Polski na Białorusi. Pełniłeś funkcję głównego sekretarza w polskiej ambasadzie w Moskwie.
Czy jest pan obeznany z wewnętrznymi kręgami dyplomatycznymi Moskwy i Mińska? Z mojej perspektywy to ostatecznie widzowie mają decydujący głos. W porządku, zacznijmy naszą rozmowę. Rozpocznijmy od tego punktu. Wywiad, który przeprowadziłeś i który został nadany na kanale Didaskalia 20 października, był naprawdę fascynujący i wciągający. Zaprezentowano wiele intrygujących tez, które być może w pewnych momentach mogłyby zadowolić Ukraińców, ponieważ przecież twierdziliście, że Ukraina wykazuje większą asertywność. Można by postawić tezę, że Polska nie posiada jednolitej polityki mimo istnienia prezydenta i rządu, które są kluczowymi instytucjami w kraju. W systemie parlamentarno-prezydenckim, gdzie panuje zdrowa rywalizacja, mają pewne prerogatywy. To ma wpływ na efektywność i nienaruszalność polskiej strategii międzynarodowej. Twierdzisz, że obywatele Ukrainy wykorzystują istniejące sprzeczności, ale moim zdaniem wielu dyplomatów z różnych krajów świata manipuluje konfliktami, które pojawiają się pomiędzy elitami społecznymi. Różne narody. Jednakże byłeś obecny, kiedy szczegółowo opisywałeś, dlaczego otrzymałeś informacje od Ukraińców dotyczące tego skandalu pomiędzy Zeleńskim a Sikorskim i wyjaśniłeś powody. Twój konflikt z Sikorskim doprowadził do twojego odejścia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydarzenie to spowodowało próby manipulacji, które wynikły z tej konkretnej sytuacji. W celu umówienia spotkania. Twoje adekwatne skojarzenia zostały uwzględnione. Ta informacja jest teraz częścią tych skojarzeń. Jednakże zaprezentowałeś to w sposób klasyczny, zrównoważony i przejrzysty. Uważam, że to po prostu umieściło cię na szczeblu autentycznego, rzetelnego dziennikarstwa, które priorytetowo traktuje prawdę, a nie intryga. I tak w tym wywiadzie dużo mówiłem o trudnościach w naszych relacjach, o tym, jak Polska powinna patrzeć na Ukrainę. Rozpocznijmy od wyjaśnienia, w jaki sposób obecnie charakteryzujesz stan naszych stosunków. Kilka dni temu z Kijowa ponownie nadeszły sugestie, że Polska powinna dostarczyć Ukrainie broń pochodzącą z Korei, a najnowsze doniesienia Rzeczpospolita Polska go kupuje? Jako Ukrainiec to brzmi szalenie. Polska podjęła drogi program zbrojeniowy w latach 70. i 80. To szokujące. W konflikcie Ukrainy z Rosją Polska korzysta z koreańskiej broni, zaspokajając swoje potrzeby. Bez wątpienia, szczególnie teraz, w 2022 roku. Dała tak wiele radzieckiej broni, że w rzeczywistości dziś jest słabszy od Ukrainy. Polska ma słabsze systemy obrony powietrznej niż Ukraina, która otrzymała nowe w ciągu 2 lat. Czy mógłby pan scharakteryzować obecne relacje między Polską a Ukrainą, a także jaki jest aktualny klimat emocjonalny wśród polskich elit politycznych i społecznych, biorąc pod uwagę sytuację na Ukrainie? Czy można to nazwać modne? Tak bym to powiedział. Podczas mojej służbowej wyprawy na Białoruś pamiętam, że zdecydowałem się odwiedzić lokalną księgarnię. Moim celem było zakupienie szczegółowego przewodnika turystycznego, ponieważ pragnąłem odkryć więcej niż tylko miejsce mojej pracy. Nie udało mi się odnaleźć ani jednego, absolutnie żadnego. Wspominam, że dokonałem sprawdzenia i znalazłem jedynie 2 publikacje dotyczące Ukrainy, podczas gdy o Tajlandii aż 14. Tak wyglądała nasza współpraca. Mimo braku znajomości określaliśmy siebie mianem strategicznych partnerów. Tak, to jest istotna, głęboka przemiana. Każdego dnia spotykam Ukraińców, mieszkają tutaj. Moi bliscy sąsiedzi, Ukraińcy są moimi sąsiadami na podwórku.
Odkrycie, że żona naszego sąsiada pochodzi z Ukrainy, nastąpiło po przyjeździe. Podczas wojny niektórzy Ukraińcy byli z nami. Około 3-4 miliony, nieznana liczba, przybyło i zamieszkało w budynku. Nie rozumiem cię. Masz dom, co? Również my, żona i ja. Właśnie w tym kontekście nasze związki są naprawdę świetne. W końcu dobrze się znamy, co jest niewątpliwie korzystnym aspektem. Pierwszy punkt. Kolejna kwestia jest także korzystna. Do aspektów ujemnych dotrzemy następnie. Chodzi o to, że mamy wspólnego wroga. Faktycznie, nie jesteśmy bezpośrednio bombardowani, ale to Ukraina jest celem ataków. Mimo wszystko Rosja jest naszym strategicznym przeciwnikiem, co z logicznego punktu widzenia czyni nas strategicznymi partnerami. Niestety czasami napotykamy na pewne skomplikowane, nieprzewidywalne okoliczności. Jak zapewne pamiętacie, Polska, kiedy wybuchła wojna, otworzyła swoje granice i rozpoczęła dostarczanie broni. Bronimy się. Dał ogromną sumę. Dostarczyliśmy więc prawie 400 pancernych pojazdów. Posiadamy więcej czołgów niż Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Czechy, Słowacja, Hiszpania oraz wszystkie inne kraje razem ujęte. Z punktu widzenia militarnego, jak również bezpieczeństwa Polski, to było błędne, na przykład w kontekście sprawy. Przekazaliśmy nawet pociski artyleryjskie do tak zwanej rezerwy strategicznej. Zatem niemalże nic nam nie pozostało. Jednakże głównie zrobiliśmy to, ponieważ było to korzystne dla nas, aby Ukraina nie poniosła porażki w konflikcie. Możemy później omówić, dlaczego twierdzę, że nie przegrywam, lecz nie wygrywam. To są dwie odmienne kwestie, ale odłóżmy to na bok. Mimo to wyglądało na to, że nasza decyzja była wynikiem zarówno emocjonalnej reakcji, jak i logicznego rozumowania. Innymi słowy, samodzielnie udałem się do miejsca, w którym mieści się ambasada rosyjskiego miasta. Nie rozmawiałem, wręcz przeciwnie, wykrzykiwałem. Nie przytoczę dosłownie, lecz spotkałem osoby, które mnie rozpoznały i były zdumione, że jako reporter wygłaszam takie wyrażenia. Przywitałem wszystkich obywateli Ukrainy słowem Ukraina, lecz patrząc z perspektywy historycznej, to nie jest wyrażenie, które my, jako naród polski, powinniśmy stosować, gdyż to określenie było dawniej używane przez samych Ukraińców, używane przez ukraińskich nacjonalistów. Ci, którzy mordowali Polaków. Zdaję sobie sprawę, że kontekst zmienił się. Witałem i witam Ukraińców tak. Niestety nie uzyskaliśmy reakcji na ten gest. To nie był gest polityczny, lecz szczery, spontaniczny wyraz serca. Takie ostre, lecz przyjacielskie stanowisko wyrażone podczas debaty na temat polityki. Ostatecznie nasza intensywna miłość do Ukrainy i jej przywództwa doprowadziła do obecnego rozczarowania. Strach przed zawodem, autentyczny zarówno w sferze politycznej, jak i codziennym życiu. Innymi słowy, gdy osoby... Przyjaciele są fajni. Ludzie zakochują się, prawda? Wówczas zawód może okazać się równie ekstremalny jak uczucie miłości. Obawiam się tego. Naprawdę nie chciałbym, abyśmy się pokłócili. To sprzeczne z naszymi interesami. Jednak nie tylko zainteresowania, ale także konflikty. Mówiłbym, wybacz, mój rosyjski jest nieco zapomniany. To moralna konieczność, mogę powiedzieć. Zważywszy na naszą historię, powinniśmy być przyjaciółmi. Jest konieczne, abyśmy to osiągnęli z myślą o utrzymaniu tylko tych aspektów, które mają potencjał do przekształcenia naszej relacji w sposób pozytywny.
W odpowiedzi na Twoje zapytanie mogę z całą pewnością potwierdzić, że niestety w tamtym okresie nasze związki nie były na takim poziomie, jakiego pragnęliśmy i na którym mieliśmy nadzieję. Było to daleko od naszych oczekiwań. Chciałbym przede wszystkim wyrazić wdzięczność w imieniu Ukraińców za pomoc, którą Polacy udzielili w zakresie czołgów, samolotów oraz amunicji. To jest nieocenione. Początkowo Polska, ignorując swoje strategiczne cele, podejmowała złe decyzje. Jak wiem, Amerykanie byli wtedy mocno zaangażowani. Podkreślają, iż one nie zapewniają pełnej ochrony. Pierwsze 2 miesiące z powodu decyzji Polaków o podjęciu takiego ryzyka, co skutkowało wyjściem poza ramy interesów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Znajdujemy się w sytuacji otwartego konfliktu z naszymi współpracownikami, który dotyczy kwestii związanych z czołgami, bojowymi śmigłowcami oraz myśliwcami. Osobiście uważam, że podjęliśmy odpowiednią decyzję, jednak szczerze mówiąc chciałbym... Pokłóciliśmy się publicznie, nie z sojusznikami prywatnie. To jest pomyłka. Gdy inni odmówili, my podjęliśmy decyzję o przekazaniu naszych czołgów i samolotów bojowych. To jest zasada, której zawsze przestrzegamy bez żadnych wyjątków. To była mądra, poważna inwestycja Polski w przyszłość, kupując czas na przebranie. Masowe zbrojenia, które teraz wykonuje. Nie tylko Polska, ale również kraje bałtyckie i cała Europa skorzystały na tym. Jestem przekonany, że Polska podjęła całkowicie właściwą decyzję. Jestem przekonany, że Polska doskonale rozumiała globalne implikacje upadku Ukrainy, pomimo bycia w Sojuszu Północnoatlantyckim, lecz nie będąc jego pełnoprawnym członkiem. Jestem na wschodniej flance. Radykalne pogorszenie sytuacji miałoby poważne implikacje strategiczne. Decyzja Polski o charakterze strategicznym była niebezpieczna i taktycznie zawiła, nie wpisując się w strategię północnego Atlantyku. Polscy geostrategowie twierdzą, w interesie Polski leży obrona Ukrainy, wspierając jej samodzielność. Czy zamierzasz w przyszłości dalej zabezpieczać naszą prawą stronę? Czy możemy polegać na Tobie w tej sprawie w kolejnych latach? Czy możemy oczekiwać Twojego zaangażowania w tę ważną kwestię? На Востоке отношения с Востоком, со странами бывшего Советского Союза, прежде всего с Украиной, Белоруссией и Россией, они по своему характеру отличаются, чем, допустим, со Швецией. Я практически буквально говорю, как вы говорили. Zrozumienie, że na wschodzie siła jest bezpośrednio proporcjonalna do sukcesu, może Ci pomóc w skutecznym prowadzeniu swoich interesów. Jeżeli jednak zauważysz jakiekolwiek oznaki słabości, musisz być świadomy, że bez wątpienia i bezlitośnie zostaną one wykorzystane przeciwko Tobie. Fascynacja? Prezydent Ukrainy, państwo i biznes dążą do aktywności. Podczas prowadzenia rozmów z naszymi polskimi kolegami na temat skomplikowanego systemu biznesowego, który mamy, nie tylko osoba zajmująca się rolnictwem wyraża swoje obawy, ale również biznes nadchodzi, gra twardo. Takie są zasady. Jednakże istnieje też inna reguła, mianowicie zasada wymiany transakcyjnej. Również to Twój cytat. Transakcja. Ty przekazujesz mi, ja oddaję Tobie, Ty nam, a my zwracamy Tobie. Potem ruszamy dalej, wygląda. Obecnie wydaje mi się, że Polska stoi przed koniecznością przemyślenia swoich relacji, ponieważ problem Ukrainy związany z dawnym Związkiem Sowieckim niestety jest dla mnie jako wielkiego zwolennika tego związku problematyczny. Strategiczny sojusz Polski z Ukrainą, lecz sowieckie dziedzictwo wpływa. Rzeczywiście niezaprzeczalne jest, że Polska z jednej strony niewątpliwie potrzebuje... Polska utrzyma stosunki z Ukrainą bez względu na przyszłych liderów. Ktoś po Zelenskim nastąpi. Chronić swoje interesy. Z drugiej strony,
Jaki jest obecny priorytet w ramach polskiej strategii polityki wschodniej? Więc jaki to jest gatunek? Rozwój sytuacji na Ukrainie? Podkreślono konieczność zakończenia konfliktu zbrojnego, zniesienia nałożonych sankcji i podobnych działań. Inne priorytety Polski kierunku wschodnim? Cóż, jeśli mogę tylko dodać do tego, co już powiedziałeś, spójrz, wydaje mi się, że zasadniczo źle zrozumieliśmy jedną rzecz. Mam na myśli, że Ukraina istotnie, mimo że musi stawić czoła agresywnemu zachowaniu Rosji, nie wykazuje typowego dla krajów zachodnich sposobu myślenia i podejścia do problemu. To sugeruje, że politycy z Ukrainy nie są, szwedzkimi demokratami o liberalnych poglądach, którzy zaoferują nam coś w rewanżu za to, że ich popieramy. Dali 400 czołgów, nie oczekując niczego w zamian. Tak było przewidziane, że dokonaliśmy romantycznego gestu, a na Ukrainie prezydent Zełenski i Andrii Jermak pomyślą o relacjach z Polską, pomyślą, o, to dobrzy ludzie, no to dajmy im coś w zamian, bo nas szczerze kochają. Byliśmy absolutnie naiwni, jeżeli mówimy o sytuacji na Ukrainie. W odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzimy prosty, rzeczywisty biznes. Posiadamy wspólną granicę z obwodem kaliningradzkim, lecz naszym pragnieniem jest, aby pomiędzy naszym krajem a Rosją istniały kraje, które są prawdziwie niezależne. Niestety obecne warunki polityczne na Białorusi są niekorzystne. O Ukrainie wiele mówią, znacznie poprawiło. Jednakże nie da się ukryć, że kiedy ten konflikt nagle wybuchł, ja bez wątpienia znajdowałem się w stanie głębokiej, niekontrolowanej histerii. Mniemaliśmy, że w przeciągu zaledwie 2 tygodni siły zbrojne Rosji opanują Kijów, później Lwów, a w końcu skierują swoje działania wojenne przeciwko nam. Błąd moim zdaniem prawdziwy nastąpił. Po upływie 5 do 6 dni stało się dla nas jasne, że Rosja nie zdoła opanować Kijowa, a Ukraina w pewnym sensie już odniosła zwycięstwo w tej wojnie. Jednakże utknęliśmy w tym stanie histerii i w większości sytuacja ta nadal trwa. Wielu ekspertów wygłasza opinię. Niektórzy przedstawiciele polityczni twierdzą, że kraje Zachodu nie zwracają uwagi na nasze gwarancje bezpieczeństwa, które są zawarte w 5. punkcie Traktatu Północnoatlantyckiego, powszechnie znanego jako NATO, i nie podejmują żadnych konkretnych, zdecydowanych działań w tej kwestii. Stoję tutaj. Mówiący tak powtarzają rosyjską propagandę. Rosjanie pragną, abyśmy zaakceptowali tezę, iż Zachód jest skorumpowany. Jak mogliśmy autentycznie prowadzić politykę negocjacji, wymieniając symboliczne gesty z Ukrainą, kiedy byliśmy zanurzeni w stanie histerii, który całkowicie pochłonął naszą uwagę i skupienie? Miałem wrażenie, że na Ukrainie histeria była mniej intensywna niż u nas. Jakie są kolejne kroki? Jednakże moim zdaniem Ukraina triumfowała już w tej konfliktowej sytuacji. Triumf polega na tym, że pozostaje niezależnym utrzymanie suwerenności. Jednakże nie odzyska terytoriów Krymu i Donbasu. Całkiem zrozumiałe. Dodam tylko, że napisałem ten tekst tydzień po wybuchu konfliktu. Tak skończyło się, zakończy się mniej więcej tak. Konflikt zbrojny pomiędzy Finlandią a Związkiem Radzieckim. Oznacza to, że Finlandia utrzymała swoją niezależność i suwerenność, lecz musiała zrezygnować z części swojego terytorium. Wielu ludzi popełnia ten błąd. Mówię o fińskim przykładzie, ludzie mówią, no cóż, czyli uważasz, że finlandyzacja określana jako neutralność to właśnie to, czego pragniesz dla Ukrainy, tak?
Nie wspominam o tym, gdyż tak zwana finlandyzacja nie jest wynikiem wojny fińsko-sowieckiej z lat 1939-1940, ale jest efektem konfliktu, który wybuchł kilka lat później, w momencie, gdy to Finlandia był sprzymierzeńcem z Niemcami w trakcie II wojny globalnej. To jest neutralny status, ale można było to omówić przed 24 lutego. Nie o tym teraz rozmawiamy. Jednakże moim zdaniem bardziej fundamentalne jest pytanie terytorialne, mimo iż zdaję sobie sprawę, że może to brzmieć nieco cynicznie. Jednakże oprócz tych chwil, kiedy odwiedzam ambasadę rosyjską, aby wygłaszać głośne hasła i używać nieprzyzwoitych wyrażeń, pełnię również funkcję analityka. Jako analityk patrzę na to spokojnie. W moim przekonaniu fundamentalnym pytaniem jest, czy Ukraina dostanie niezachwiane zapewnienia o bezpieczeństwie? Może jednak nie, gdyż wybór zostanie dokonany przez... Czy ten konflikt będzie ostatecznym zmaganiem, czy może jest to jedynie druga kolejność konfrontacji? Rozumiem tę wojnę jako kontynuację konfliktu z 14. Symbolicznie miała miejsce pierwsza wojna, potem coś jak rozejm, teraz druga wojna. Na przykład jest jedna osoba, ty, rozumiesz to lepiej niż ja, nie jestem pewien. Nadal są trendy, ale kiedyś popularny ukraiński publicysta i polityk Oleksij Arestowicz przewidywał, że dojdzie do 3 konfliktów zbrojnych pomiędzy Rosją a Ukrainą. Chcę zakończyć na 2. Jednak to nie granice, lecz zapewnienia bezpieczeństwa zdecydują o tym. Według mnie to jest znacznie bardziej fundamentalne niż czy miejscowość Pokrowsk będzie pod kontrolą ukraińską, czy może rosyjską? Moralnie to powinno być pod kontrolą Ukrainy. Cel Polski prostota. Im mocniejsza i bardziej suwerenna staje się Ukraina, tym korzystniej dla nas. Arestowicz, polityk i publicysta, nie zawsze jest zrozumiany. Bywam u Jury, gościłem go kiedyś. NATO nie zapewnia pełnej ochrony. To krótkie spostrzeżenie dotyczy sytuacji Polski. Wielu szanowanych, myślę, ludzi w Polsce podkreśla to, że nie są one w 100% pewne i że wartość 5. artykułu traktatu NATO zostanie faktycznie oceniona w momencie, gdy ten artykuł wejdzie w życie. Rosyjskie wojska przekroczą granicę członka NATO. Nie znamy jeszcze ich wartości. Mocno sprzeciwiam się co do kwestii czasu. Dokładnie tego chcą Putin, Ławrow i Maria Zacharowa. Zatem zastanawiamy się, czy to ma jakąkolwiek wartość, czy jest to jedynie bezużyteczny zapis na kartce. Próbujmy to sobie wyobrazić. Rosjanie przeprowadzają atak, a sytuacja jest niepewna. Czy dotyczy to Polski, czy Bałtyku? USA pozostaje bez odpowiedzi. Jaki rezultat? Jak sobie poradzą, jakie są ich przemyślenia w Arabii Saudyjskiej, w Korei Południowej, z której dopiero co powróciłem, czy może w Japonii? W Japonii, Korei Południowej jedna prośba. Musimy mieć broń jądrową, bo USA jest nieprzewidywalne. Arabia składa identyczny wniosek. Jednakże Japończycy oraz Koreańczycy mogą zdobyć broń jądrową w ciągu najbliższego roku. Saudyjczycy będą potrzebować nieco więcej czasu na to. Znaczy to, że jeśli artykuł 5 byłby nieistotny, mogłoby to doprowadzić do upadku amerykańskiej potęgi. To, co nazywamy zachodnim imperium, doznało upadku. Tak. Dokładnie to imperium, o którym mówimy, niestety przestało istnieć. Czy to możliwe, że Zachód, który odpowiada za 60% całkowitej gospodarki świata,
mógłby przegrać z Rosją, krajem, który generuje jedynie 2% globalnego produktu krajowego brutto? To nie istnieje. Podpisaliśmy memorandum Ukraina-Budapeszt w 1994 roku, które zapewniało Ukrainie szereg gwarancji. Obecnie widzimy, jakie były konsekwencje tego porozumienia. Nie obiecał tego. Nic nie obiecywał. Memorandum podpisane w Budapeszcie gwarantowało Ukrainie, że nie spotka ją żadna forma agresji ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie udzielił zapewnienia, że udzieli wsparcia Ukrainie w przypadku, gdyby została ona napaść przez inną nację. Znaczy to, że nawet jeśli te zachodnie państwa, które zatwierdziły budapeszteńskie memorandum, nie przekazałyby Ukrainie żadnego pocisku, nadal działałyby zgodnie z zapisami tego memorandum o traktacie. Federacja, choć sprzeciwił, zapewniał gwarancje. No cóż, w Rosji to przecież oczywiste. To kraj zbrodniczy, pełen szaleńczych nacjonalistów. Niech idzie im gorzej, tym lepiej. Do diabła z nimi. Jednakże West, on nie przyjął żadnych zobowiązań na siebie w tym okresie. Zgadzam się, ocena prawna jest trafna. My, Ukraina, wiemy. Oleksandr Haly, reprezentując stronę ukraińską, był obecny na antenie, gwarantując postęp w realizacji budapeszteńskiego memorandum. Opowiedział o wielu subtelnościach, jak nie tylko Rosjanie, ale także Amerykanie zmusili Ukrainę do zrzeczenia się broni atomowej. Te składniki nacisku zostały wykorzystane. Ten aspekt związany z gwarancją bezpieczeństwa jest absolutnie fundamentalny. To jest moje zapytanie. Zaskakujące jest to, że przez długie lata politycy z USA i Zachodu, częściej niż Europa, opisywali sytuację na Ukrainie. Za przystąpieniem Ukrainy do NATO bez sprzeciwu podążaliśmy tą ścieżką. Warto zauważyć, że ukraińska elita wykorzystywała NATO oraz europejską integrację jako potężne narzędzie manipulacji nad ukraińskim społeczeństwem. Że w praktyce przekształcił się w pewien standard umożliwiający realizację dowolnej, nawet najbardziej szalonej polityki wewnętrznej na Ukrainie, głównie związanej z redystrybucją. Zasoby gospodarcze? Integracja z NATO, europejska i euroatlantycka, była fetyszem. Wielu Ukraińców uwierzyło w fetysz. Po upadku ZSRR w otaczającym chaosie, patrząc na Zachód, widzieliśmy rozświetlone miasta, normalność. Chcesz tak żyć? Oczywiście dostrzegłem, że na Ukrainie narodziło się mnóstwo entuzjastów europejskiego zjednoczenia. Pojawił się po wydarzeniach z 2014 roku. Problem? Większość ukraińskich sojuszników nie chciała działać, bo wiele kwestii zaakceptowano. Manewr nie przyniósł efektów. Prawo nieprzyjęte, w praktyce niespełnione, armia nie osiągnęła standardów NATO. Brak ruchu w gospodarce ku Unii Europejskiej. Podobnie jak Polska i inne kraje Grupy Wyszehradzkiej, my również nie wprowadziliśmy jeszcze norm Unii Europejskiej. Tak, to prawda. Przed rozpoczęciem ekspansji przez Rosję, najpierw w roku 2014, a następnie w 2022, sytuacja wyglądała inaczej. Niespodziewanie Ukraina jest teraz gotowa do walki, a nawet poświęcenia życia za swoją sprawę. Zachód nie gotowy na tę decyzję. Ukraina jest gotowa do obrony wartości, które są typowe dla Zachodu. Ukraina walczy o przetrwanie. Jednakże cały ten ruch z NATO i Unią Europejską został tak precyzyjnie zaplanowany, że Putin uzyskał uzasadnienia do przeprowadzenia działań agresywnych. Nie ulega wątpliwości, że od lat 90. Rosjanie planowali przywrócić Ukrainę do swojej strefy dominacji. Zachód powinien od początku stwierdzić, jak po II wojnie w 1945 dla Finlandii,
że nie będą w naszej strefie wpływów. To byłoby uczciwe. Z powodów, które twierdziliście, że ZSRR jest silny, więc czekaliście na moment dołączenia do NATO, które istnieje teraz. Byliście z Hitlerem. Rosja prowadziła szeroką wojnę z Ukrainą. Elity z krajów zachodnich nie okazały się szczere. Powinny były jasno i bezpośrednio oznajmić: panowie, nie ma mowy o przystąpieniu do NATO. Chcesz, ale NATO odmówi. Stąd skoncentrujmy się na samodzielnej obronie, utrzymaniu potężnej armii i relacjach z Rosją, które umożliwiłyby nam jej warunkowe utrzymanie. Z daleka czy nie miał bodźca do negocjacji pod pretekstem, że pociski NATO będą umieszczone gdzieś w Charkowie lub Sumach. Utrzymać Ukrainę z dala od sytuacji. Jak Azerbejdżan w trudnej sytuacji między Rosją, Iranem, Turcją i konflikcie z Armenią zdołał osiągnąć znaczne postępy w dążeniu do celów Unii Europejskiej, po 25 latach kształtowania polityki odniósł strategiczne triumfy na terenie Karabachu. Cóż, tak, jestem przekonany, że nie istniała perspektywa przystąpienia Ukrainy do NATO, jeśli mogę tak wyrazić. Och, ta nasza Europejska Unia. Możliwe, że w długoterminowej perspektywie taka możliwość istniała, ale patrząc realistycznie, zgadzam się z Tobą, że jej brakowało. Teraz moje odczucia są zupełnie przeciwne. Ukraina bliżej członkostwa w NATO niż w UE. W kontekście Unii Europejskiej mamy jeszcze przed sobą długą, skomplikowaną trasę. Wiele jest przepisów, które powinny zostać uchwalone. Osobiście jestem pod wielkim wrażeniem procesu transformacji, który Ukraina przeszła w ciągu ostatnich 2,5 roku. Ta droga, którą przemierzyli, naprawdę mnie fascynuje. Ponadto nie posiadałem absolutnie żadnej chęci opisywać tej wyjątkowo nieprzyjemnej rozmowy w moim publicystycznym artykule. Prezydent Zieliński i nasz minister spraw zagranicznych Sikorski. Jako dziennikarz, który skupia się na relacjonowaniu wydarzeń, a nie na tworzeniu analiz czy komentarzy, chciałbym napisać inny artykuł. Jednakże powinienem opisywać te wydarzenia na bieżąco. Istnieje? Podkreślę jedno, jeśli mogę. Jestem przekonany, że prezydent Zełenski to prawdziwy bohater. Jest to postać niezwykła. Pamiętam ten konkretny moment, kiedy dzielił się swoimi głębokimi przemyśleniami na temat prezydenta. Pozostanę w historii świata, nie Ukrainy. Innymi słowy, w mojej roli polskiego dziennikarza jestem zmuszony do krytyki prezydenta Zielińskiego za jego różnorodne wypowiedzi oraz za sposób, w jaki traktuje naszą ojczyznę, Polskę. Chciałbym również podkreślić, że uważam go za bohatera, który już zasłużył na swoje miejsce w annałach światowej historii. Czy uważa pan, że w kontekście bezpieczeństwa najbardziej sensownym i logicznym działaniem byłoby zakończenie obecnej wojny? J.D. Vance, pełniący obowiązki wiceprezydenta podczas kadencji Trumpa, wyraził w News Nation przekonanie, że Ukraina może być zmuszona do rezygnacji z części swoich terytoriów, aby zakończyć konflikt z Rosją. Ukraińcy wyczerpani muszą podjąć decyzję. Zauważył, że rozmawia z ukraińskimi urzędnikami o pomysłach, głównie prywatnie. Twierdzą, że konflikt nie może trwać. Brakuje ludzi, broni, funduszy. Izraelskie media podały, że Trump naciskał na Netanyahu, by szybko zakończył konflikt w strefie Gazy. I doskonale zgadza się z logiką funkcjonowania.
Ekipa Trumpa, o której detalicznie napisano w Financial Times w obszernym materiale opublikowanym wczoraj lub przedwczoraj, precyzyjnie przedstawiając ich plany działania. Zdecydowali się na pewien rodzaj zawieszenia konfliktu w umowach z Rosją, grożąc, że zaczną podwyższać ceny ropy naftowej, czego Rosja z pewnością by nie pragnęła. Patrząc na to z innej strony, naszym celem jest tworzenie konkretnego modelu porozumień mińskich, który miałby na celu powstrzymanie konfliktu. Chcemy również obserwować, jak sytuacja będzie się rozwijać w nadchodzących latach. Być może putinowski element zniknie z polityki? Oto jest oficjalne stanowisko Vance'a na ten temat. Jak, mając kontakt z elitami europejskimi i zachodnimi, interpretuje pan zamrożenie? W wywiadzie stwierdził pan, że sankcje Rosji znikną po zakończeniu konfliktu. Spotkam się z nim. Te modyfikacje będą wprowadzane sukcesywnie, krok po kroku. Tak bym rzekł. Nie sfilmowane, ale jeśli to tak będzie. Zasada rosyjskiego nieznana. Wówczas zasugerowałem, że powinniśmy skupić się na opracowaniu szczegółowego planu dotyczącego sposobu implementacji tych sankcji. Stanie się... Kręcimy film, tak? Tak, to jest właściwa metoda. Dla naszego własnego bezpieczeństwa pragnęliśmy, aby inni pozostali z nami. Im większa ich liczba, tym lepiej dla nas. Moim zdaniem rola prezydenta Putina w polityce światowej wydaje się być nieco ograniczona. Mamy jednak do czynienia z problemem, który jest decydujący. Rosja, a także pewna część społeczności rosyjskiej. Jeśli pozwolisz, opowiem ci pewną opowieść. Niestety mój ojciec, który przyszedł na świat w 1941 roku, odszedł od nas 20 lat temu. Można by rzec, byłem niezwykle późnym potomkiem. Mój tata, będąc jeszcze niezwykle młodym dyplomatą, rozpocząłem nabywanie eleganckich garniturów, będąc dyplomatą w USA. Kupowałem je od polskich Żydów, którzy opuścili ojczyznę i wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych przed wybuchem II wojny światowej. Pewnego dnia mężczyzna, który wydawał się być przyjacielem mojego ojca, zadał mi pytanie, czy jestem zainteresowany nawiązaniem przyjacielskich relacji. Miałem okazję spotkać Aleksandra Kerenskiego, który pełnił funkcję ostatniego premiera rządu tymczasowego jeszcze zanim doszło do bolszewickiej rewolucji w Rosji. Mój ojciec, urodzony w 1901, spotkał Kereńskiego. Trudno w to uwierzyć, ale to prawda. Żył bardzo długo. Kereński żył długo, mój ojciec miałby ponad 90 lat. Spotkali się. Dla dyplomaty w PRL to szaleństwo. Gdyby Warszawa dowiedziała się, natychmiast by go odwołano z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dyskutowaliśmy na temat przeszłości, konkretnie dotyczącej Rosji. Chciałbym podkreślić, że to mój ojciec, będąc w roku 1956 jeszcze studentem, zainicjował ten ambitny, długoterminowy projekt. Destalinizacja. Po zgonie Stalina doszło do procesu destalinizacji i przekształcenia całego systemu. Jednakże ta dość radykalna studentka i osobowość była jednym z kluczowych elementów, które przyczyniły się do liberalizacji systemu komunistycznego, wprowadzając znaczące zmiany. Mój ojciec ma zaplanowane spotkanie z Aleksandrem Kereńskim. Rozmawiają o Leninie, a Kereński wyraża najbardziej krytyczne poglądy na temat Trockiego, Bucharina i Zinowiewa. W jego opinii są oni najgorszymi postaciami w historii. Kereński, o którym mówimy, odnosi się do nich w sposób najbardziej upokarzający, używając lekceważących określeń, a jego słowa są nasączone wyraźną pogardą. Stalin, wtedy dotknięty.
Kiereński stwierdził: być może zdarzyło mi się popełnić błędy, jednak to, co ludzie o mnie mówią, to zdecydowana przesada. Takie sytuacje nigdy nie miały miejsca. Uważam się za kompetentnego lidera. A te wszystkie detale, to miliony istnień, miliony ludzi, które unicestwił. Cóż, to tylko drobiazgi, nie mają znaczenia, skoro to on jest twórcą. Mocarstwo. Przepraszam za pomyłkę, to jest platforma YouTube, nie telewizja. Mój tata, kiedy relacjonował mi tę opowieść, zawsze podkreślał, że w tamtym momencie uświadomił sobie, że przepraszam, ale mój ojciec, znając dobrych Rosjan, stwierdził, że mają przesrane. Nie da się o nich zapomnieć. Możesz korzystać z jakiegokolwiek słownictwa, nie posiadamy żadnych restrykcji. Przedstawiciel dyplomatyczny z kraju o komunistycznym ustroju oraz emigrant pochodzenia rosyjskiego są zgodni w swoim twierdzeniu, iż Stalin był nie tylko mordercą, ale również zbrodniarzem na wielką skalę. Mówi, że Stalin to wielki człowiek. Uciekł od nich. Tak, to jest właśnie sedno. Kwestia tkwi w tym, że nie jestem przekonany, czy Władimir Władimirowicz Putin rzeczywiście stanowi zagrożenie dla nas oraz Ukrainy. Naszym głównym dylematem jest fakt, że Rosjanie wydają się mieć tendencję do agresji wobec innych narodów, co sugeruje, że czerpią satysfakcję z budzenia strachu. Nie zapomniałem, kiedy stałem na ulicy Twerskiej w samym sercu Moskwy. Obserwowałem próbę parady, podczas której przelatywały ogromne rakiety międzykontynentalne. Przy mnie stał mały chłopiec, który z entuzjazmem wykrzykiwał: posiadamy tak potężną broń, że jesteśmy w stanie unicestwić wszystko. Gdy mówiłem, miałem szeroki uśmiech. Patrząc na niego, pomyślałem: jest szalony, co nie? To jest cudowne. Możemy przezwyciężyć absolutnie wszystko. Jednakże właśnie z tego powodu nie ufam w ten rzekomy upadek Zachodu, w ten fikcyjny 5. artykuł NATO, dlatego że czym cechuje się Rosja? Czy istnieją inne nowoczesne samochody oprócz Aurusa, produkowane przez niewielką liczbę producentów? Czy możecie wyprodukować telefon komórkowy? Odmawiam. Mają nowe technologiczne czołgi? Niestety Ukraińcy uszkodzili połowę naszych pancerników. Tak, osiągnąłeś to, korzystając z istotnej pomocy z perspektywy Ukrainy, ale patrząc z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, otrzymałeś jedynie niewielki odsetek rocznego budżetu. Pentagon USA. Czy możecie określić, jaki procent sukcesu w zniszczeniu połowy rosyjskich okrętów pancernych przypisujecie głównie swojej odwadze, ale także wykorzystaniu tej konkretnej broni? Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że Rosja, nie mając zamiaru obrażać rosyjskich naukowców, intelektualistów czy profesorów, posiada niewątpliwie ogromny potencjał. Chociaż potencjał jest istotny, to co naprawdę posiadają, to zupełnie inna kwestia. Nie są zdolni do wytworzenia czegokolwiek, co zostało wynalezione w czasach Związku Radzieckiego. Witoldzie, pan mówi, że USA dały nam tylko mały procent swojego budżetu wojskowego, co wskazuje na ich niechęć do wsparcia Ukrainy? Przegrano? Nie pozwolić Ukrainie. Również szczerze mówię, Ameryka, dostarczając sprzęt wojskowy, nie ingerując bezpośrednio, mogłaby inaczej wpłynąć na konflikt, dając Ukrainie inne rezultaty. Twój rodak Marek Budzisz, wielki polski geostrateg, przemówił do nas. Zaznaczył precyzyjnie, iż Rosja stanowiła zagrożenie poprzez USA za sprawą atomowego młota. USA poszły w kierunku rozdawnictwa, nie porzucili Ukrainy, nie dali zwyciężyć. Nie jest to przypadek, ale niezrozumienie. Wielu Ukraińców nie dostrzega globalnego zasięgu i odpowiedzialności USA.
Zatem, kiedy Ukraińcy apelują o to, aby Stany Zjednoczone mogły przeprowadzić atak rakietowy na obszarach położonych głęboko w granicach Rosji, owszem, Rosja również posiada argument. USA twierdzi, że dostarczamy Huti pociski, które atakują wasze okręty, transportowce na Morzu Czerwonym. Dostarczamy im informacje z wywiadu kosmicznego, co prowadzi do skomplikowanej sytuacji w danym regionie. Stany Zjednoczone, podejmując decyzje lub działając inaczej, są kierowane, powiedzmy, przez kompleksowy zbiór interesów, które posiadają na arenie międzynarodowej. Polityka Bidena pod pewnymi względami może wydawać się skomplikowana. Niestety wielu obywateli Ukrainy nie dostrzega pełnej skali globalnych procesów, ponieważ ich kraj nie jest tak intensywnie zaangażowany w te sprawy jak Stany Zjednoczone. Po prostu tego nie dostrzegają. Jasne, Stany Zjednoczone mogą dążyć do zdobycia, powiedzmy, większego wsparcia, jeżeli otrzymaliby misję zrujnowania Rosji lub dalszego jej osłabienia. Traktują Rosję jak asa przeciwko Chinom. Tak właśnie wyglądały stosunki trójkątne pomiędzy USA, Związkiem Radzieckim i Chinami. Mao Zedong triumfował w 1949 roku, 20 lat później. Amerykanie, Nixon, Kissinger znaleźli powody do strategicznego sojuszu z Chińską Republiką Ludową, które potem walczyły przeciwko ZSRR. Faktycznie, dzisiejsza Rosja potwierdza tę logikę. Nie jest na tyle bezsilny, żeby nie można go wspomóc. Nie sprzeciwiać Chińczykom, gdy Moskwa zmieni sytuację. Wiesz, ja też... Dwie uwagi, proszę. Nie wierzę, że gra ma na celu uczynienie Rosji sojusznikiem Zachodu przeciw Chinom. Nie przypuszczam, że Zachód uwierzyłby w to, gdyż Rosja psychologicznie nie jest zdolna do przyjęcia roli młodszego partnera. Niezależnie od tego, czy mówimy o Chinach kontra Zachód, czy o Zachodzie kontra Rosja, każda ze stron ostatecznie stanie się młodszym partnerem, ale nie z własnej świadomej decyzji. Osiągnięcie to jest proste, dzięki ich gospodarce. Nie mają zdolności do reformy gospodarczej. Z prostego powodu są często kradzione. Ich korupcja jest tak głęboka, a moralna elita tak zepsuta, że nie są zdolni do stworzenia czegokolwiek wartościowego w najbliższej, przewidywalnej przyszłości. Co do Marka Budzisza, nie zgadzam się zdecydowanie z prawie każdym jego napisanym artykułem. Nie za geostratega, lecz za wielkiego polskiego romantyka go uważam, który jest zdania, że jeśli coś jest moralnie poprawne, to powinno takie pozostać. Z głębi mojego serca pragnę, aby Ukraina otrzymała 300 myśliwców, 2000 czołgów i odniosła zwycięstwo w konflikcie, dokładnie tak, jak to jest absolutnie konieczne i sprawiedliwe. Świat tak nie działa. Tak właśnie funkcjonuje nasz świat. Tak, to wy, Amerykanie, umieracie w Stanach Zjednoczonych. Obserwuję Rosję z całkowitym spokojem. Widzą Rosję jako państwo, które, jeśli dobrze rozumiem, ciągle się pogarsza. Osobiście uważam, że powinniśmy umożliwić Rosji zakończenie tej wojny, nie narażając jej na utratę prestiżu. Pisałem o tym, jestem zainteresowany. Często potępiany, określany tam jako łotr, który rozumie Putina. Rozumiem tylko jedno, nie Putina. Politycy z Zachodu nie zwracają uwagi na swój prestiż, ponieważ zdobywają władzę poprzez demokratyczne wybory, a nie poprzez poszukiwanie popularności. Putin, technicznie Rosja ma wybory, ale dla niego to fundamentalne. Akceptacja reżimu autorytarnego nie jest efektem procesu wyborczego.
ale wynika z jego imponującego prestiżu i niepodważalnego autorytetu. Amerykanie wiedzą, że jeśli koniec wojny oznacza utratę twarzy Putina, wojna ta nigdy nie dobiegnie końca. I tylko tyle. Jesteśmy Polakami, jak Ukraińcami, jeśli dobrze rozumiem. Myślimy, że jesteśmy świata centrum. My, Polacy i wy, Ukraińcy, czujemy się centrum świata. To nieprawda? Zauważył pan, że w Polsce nadal krytykujemy postać brytyjskiego premiera Neville'a Chamberlaina na przykład? No więc zaczynajmy. Aby skrócić długą opowieść, był naprawdę fatalnym premierem, głównie dlatego, że nawiązał kontrowersyjne układy z Hitler. To było naprawdę okropne. Był ministrem Polski w UK. Churchill zwyciężył w konflikcie z Niemcami. Odnoszę się tutaj do bitwy o Anglię, do wojny w powietrzu. Sukces ten zawdzięczamy samolotom myśliwskim, które zamówił wcześniej Chamberlain. Zrozumiał wszystko precyzyjnie, lecz władze mają odmienne zdanie. Czasami naprawdę warto zrozumieć skomplikowane mechanizmy polityczne. Nie podzielam powszechnie rozpowszechnionego poglądu, że Biden jest liderem o niskiej skuteczności. Nie chciałbym posługiwać się innym, bardziej radykalnym terminem, ponieważ w moim osobistym odczuciu on po prostu nie spełnia tego opisu, mocno mówiąc. W Polsce często do usłyszenia jest, że nie używam tego języka. Powiedz, jeśli chcesz. Nie, utrzymajmy naszą godność. Istnieje słowo, które zaczyna się na P. Druga litera to I, a kolejne to E, A, R, A, S, a na samym końcu mamy S. Tak to jest. Podczas konferencji, w której uczestniczyłem w Kijowie, ten temat był intensywnie dyskutowany, a ten początkowy dyrektor CIA stwierdził, że Amerykanie szacują prawdopodobieństwo użycia broni atomowej na poziomie 50%. Z punktu widzenia Marka Budisza, a także wielu innych romantyków z Polski i Ukrainy, prezydent Biden, po zapoznaniu się z analitycznym raportem od CIA, uznał, że zagrożenie strzał nuklearny z karabinu, śmiertelność 50% powinien. Rzuć okiem na ten zapis i stwierdź, do licha z tym. Przepraszam, ale gdybym stanął na twoim miejscu lub jakiejkolwiek innej osoby, nie myślałbym w ten sposób. Nie sposób myślenia liderów nigdy nie będzie. Gdyby uznali Bidena za niewystarczająco silnego, co dalej? Więc jaka jest alternatywa? Alternatywą może być bliski przyjaciel Władimira Władimirowicza, były prezydent USA, Donald Trump. Jest to element, który wielu krytyków prezydenta Bidena zazwyczaj niestety pomija w swoich ocenach. Jestem po prostu głęboko zaniepokojony, że Ukraina naprawdę mogłaby podjąć takie działania w obecnej sytuacji. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie, że przetrwasz 3 miesiące, a być może nawet 3 lata w konflikcie z drugą największą potęgą nuklearną na naszym globie? Czy jest to dla ciebie możliwe do pomyślenia? Jest sukcesem. W Polsce słyszę, o nie, Ukraina przegrywa. O Boże, przegrała wojnę. Tragedia nastąpiła? Zdaję sobie sprawę. Niestety wszyscy ci nieszczęśnicy utracili swoje cenne egzystencje. Patrząc na to z punktu widzenia ogólnoświatowej historii, jest to zaskakujące, ale jednocześnie proste do zrozumienia, że Ukraina była w stanie obronić takie miasta jak Kijów, Charków, Chersoń, a następnie utrzymać swoją obronę. Dla wielu osób ten fakt jest niespodziewany. Innymi słowy, przepraszam, jesteście prawdziwymi bohaterami. Powinniście czerpać radość, a nie nieustannie zadręczać się myślą, że o nie, wszystko jest nie tak.
Tak. Chciałbym być doskonały, ale niestety nie jestem. Zgadza się, lecz Ukraina musi stawić czoła znaczącemu wyzwaniu. Jak ocenia pan politykę prowadzoną przez Donalda Trumpa wobec Ukrainy i Polski? Zasada przypisywania Polski Trumpowi odnosi się do jego rozumienia amerykańskich interesów, za które są gotowe zapłacić. Załóżmy, że dla tego parasola bezpieczeństwa prowadzą aktywną politykę zagraniczną. To pomaga zrozumieć interesy USA, jak one je widzą. Trump jest obecny, lecz głównym, niekoniecznie zrozumiałym w Polsce zagadnieniem na Ukrainie jest przeciążenie. Jest to efekt uboczny wojny, która spowodowała znaczne straty dla Ukrainy. Duże straty ludzi, nie tylko zgony, głównie odpływ ludności powoduje to. Miliony, w tym Polacy, wyjechały. Rynek pracy i gospodarka to odzwierciedlają. Odczuwalne w Kijowie i innych miastach to przede wszystkim. Po drugie, Ukraina doznała poważnych konsekwencji, uderzeń w infrastrukturę energetyczną i strategiczną, ale przede wszystkim w sektor energetyczny. To mnie hamuje. Znowu, ekonomiczne potencjały w tej sytuacji. Zobaczymy, jak surowa będzie zima. Jeśli konflikt się przedłuży, nie wygląda na to, że będzie spokojna. W efekcie autorytet Zełenskiego i organów władzy zaczyna maleć z powodu, jak sądzę, dobrze ci znanych skandali korupcyjnych i po prostu szokujących decyzji. Czasami co konkretnie wykonują władze? On kwestionuje prawdziwość realizacji odpowiednich skutecznych strategii, szczególnie biorąc pod uwagę teorię odnoszącą się do zjawiska znużenia Zachodu. Niepewność dotąd przyszłej pomocy wojskowej i finansowej dla Ukrainy zwiększa jej zależność od USA. To określa jego moc. Tak, to na swój unikalny sposób kształtuje naszą rzeczywistość. Społeczeństwo ukraińskie jest przeciążone, co negatywnie wpływa na przyszłe perspektywy. Sytuacja nie wydaje się optymistyczna. Odpowiadając na pierwsze pytanie, największą trudnością związana z Trumpem jest fakt, że nie mamy rzeczywistego pojęcia, jakim on okaże się być prezydentem. Biorąc pod uwagę doświadczenie, nie było tak źle, jak spodziewano. Z drugiej strony jest nieprzewidywalny. Nieprzewidywalne działania są atutem dla prezydenta Putina, zwiększając jego przewagę. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić z jednego bardzo prostego powodu. Kraj o reżimie autorytarnym posiada zdolność do natychmiastowego reagowania, jeżeli można to tak określić, na wszelkie zmiany w polityce. Sojusznika, w tym kontekście USA. Jednak dla nas, mieszkających na Zachodzie, jest to wyjątkowo skomplikowane, znacznie bardziej niż zwykle. Nasza polityczna strategia jest kształtowana przez nieprzewidywalne działania naszego głównego sojusznika na międzynarodowej scenie politycznej. Tak więc ta nieprzewidywalność, nawet jeżeli podjęte decyzje nie są ostatecznie niepoprawne, niewątpliwie będzie miała negatywną konotację. Jednakże z drugiej strony przypominam sobie rozmowę z Kurtem Volkerem przeprowadzoną w Kijowie. Dawny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy Centralnym Biurze NATO w Europie jest członkiem Partii Republikańskiej, ale należy do jej tradycyjnego konserwatywnego skrzydła, który zasugerował, że istnieje całkowite prawdopodobieństwo, że Trump mógłby być jeszcze bardziej skłonny do podejmowania pewnych działań, przyjąć Ukrainę do NATO, ponieważ można go przekonać, że jest to tańsze niż dostarczanie broni na kolejny, powiedzmy, rok, 2 lub 3 lata wojny. Mimo mojego sceptycyzmu wydaje mi się, że ta konflikt, mówiąc w dużym uproszczeniu, nie jestem pewien kiedy, ale zasadniczo zbliża się do finału.
Obszar o promieniu od 10 do 20 kilometrów może rzeczywiście istnieć, ale mniej więcej jesteśmy świadomi jego ostatecznego przeznaczenia. Pierwszy powód, dla którego Trump może rozszerzyć NATO. Innym elementem tej sytuacji jest fakt, że odczuje on satysfakcję z poniżenia Niemców, zmuszając ich do poddania się. Niemcy sprzeciwiają się ekspansji. Czy to nastąpi, nie jesteśmy pewni. Z dużą precyzją możemy przewidywać, że Kamala Harris wraz z Partią Demokratyczną prawdopodobnie będą realizować strategię polityczną, która będzie skupiać się na tworzeniu silnych relacji wewnątrz Partii Demokratycznej. Nasi partnerzy z Europy? Oczywiście Niemcy będą jednymi z tych narodów, które zdecydowanie sprzeciwią się planom rozszerzenia struktur NATO. To nie oznacza, że Ukraina nie otrzyma gwarancji. Gwarancje mogą być udzielone takie same jak w NATO, ale bez członkostwa w tej organizacji, aby Putin nie stracił twarzy. Uważam, że Niemcy to duży, nieodwracalny błąd. Relacji z Ukrainą. Obserwujemy w Polsce, jak Niemcy stają się znacznie istotniejsi dla polityków ukraińskich. Wstyd dla nas, Polaków. Od mojego najwcześniejszego wspomnienia Niemcy nie przekazały Ukrainie żadnego rodzaju broni. Również z niecierpliwością oczekiwały na rosyjską paradę triumfu w Kijowie. Kijów jakby o tym zapomniał. Odpowiem teraz. Często słyszę od polskich polityków i specjalistów, że Ukraina i Niemcy idą drogą pewnego strategicznego partnerstwa. Jednakże wydaje mi się, że to jest zjawisko niezwykle niecodzienne. Nadmiar, bo Ukraina nie ma stałych relacji z Niemcami ani Polską. Są naprawdę niezorganizowani dla każdego. Natura władzy na Ukrainie jest chaotyczna, skupiając się na krótkoterminowych, taktycznych manewrach. Uważanie, że takie myślenie jest w Polsce przesadzone, jest dość zrozumiałe. Logika stosunków Ukrainy z Niemcami jest podobna. Prosimy o to, czego Polacy nie są w stanie nam dzisiaj dostarczyć, kierując to do kogoś tam, gdzie jest możliwość uzyskania czegoś. Dotyczy to naszego prezydenta oraz innych członków tamtejszej administracji. Powiedzmy, że udają się na zachód i próbują wymusić pomoc. Oczywiście takie podejście nie ma głębi i nie może mieć. Dlatego dzisiaj się pokłóciłem. Dziś nie Ukraińcy. Biuro Prezydenta i Rada Ministrów znalazły się w konflikcie z Polską w obszarze rolnictwa. Wszystko przez kilku wpływowych lobbystów z branży rolniczej, którzy dążyli do realizacji swoich celów, a więc rząd tak funkcjonuje. Jutro identyczna sytuacja spotka Niemcy, gdyż pewni producenci, jak na przykład hodowcy kurczaków czy jakiekolwiek inne branże, jeśli wybiorę niemieckiego producenta, mogą pojawić się podobne problemy. Niemcy, będąc potęgą finansową, posiadają mocną gospodarkę. W dziedzinie technologii dostarczają nowoczesne modele broni, takie jak IRIS-T, które są kluczowe dla obrony powietrznej. Podsumowując, jestem przekonany, że obecne stosunki między Ukrainą a Niemcami nie charakteryzują się strategiczną głębią, co jest istotne. Jeżeli to jest prawdziwe, wygląda na to, że wasza strategia, ukraińska taktyka w żaden sposób nie odbiega od polskiej, co oznacza, że w tej polityce brakuje jakiejkolwiek intelektualnej głębi. To świetna informacja. Gdy te słowa usłyszałem, jesteśmy braćmi. Owszem, słuchając tez o chaotycznej polityce Polski, z ukraińskiej perspektywy wydaje mi się ona znacznie bardziej uporządkowana niż nasza. Myślę, że dla Ukraińca, słuchając nas, wyglądamy jak potwory, ale też jak gracze z wielkich lig, którzy mają mocne podejście do Polski, nie gdy rząd robił strzał,
Spotkanie w stylu lat 90. na granicy z Polską. W Kijowie wołali: hej, Donaldzie Tusku, przyjdź, zaraz tam będziemy dyskutować. Jerz wiedział, Tusk nie wyjedzie. Spotkanie 28 marca odbędzie się, bo w kalendarzu jest jako premier Polski. Program napędza zrozumiałe czynniki, nic się nie dzieje. Dla naszej administracji nie było to jasne, mimo że ja prywatnie z tego robiłem sobie żarty. Szydziłem i pytałem, dlaczego dla obywateli Polski wydajemy się być kompletnymi dyletantami. Europejczycy wiedzą, że wszystko ma swój kres. Jesteśmy podobni. Faktycznie jesteśmy do siebie podobni, lecz Polska wykazuje większą systematyczność. Niezmiernie. Из своих провалов, которые были во времена Второй Речи Посполитой, Первой Речи Посполитой. И в этом плане поляки более рефлексивны и потому более успешны, как нам кажется. Вот тут, если можно... Подожди, пусть закончит. Да, мне очень это приятно слышать, поскольку когда я сказал, что я вчера вернулся из Южной Кореи. Wyjechałem na tydzień na urlop, nie zastanawiając się nad polską sceną polityczną. Po powrocie natknąłem się na niekończące się spory w kraju. Dominująca partia polityczna utrzymuje, że opozycja, odpowiedzialna za dostarczenie Ukrainie blisko 400 czołgów, jest w rzeczywistości agentem rosyjskim. Jedyna na świecie agencja rosyjska, która dostarczyła aż 400 czołgów do kraju, który prowadził wojnę przeciwko Rosji. Ale rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że obecny rząd jest agentem Rosji. Mimo że sytuacja polityczna jest niepewna, kiedy słyszę od obcokrajowców, że jesteśmy sympatyczni, odczuwam ogromne poczucie szczęścia i satysfakcji. Zamierzam obejrzeć ten odcinek na YouTubie, ten kawałek kilkukrotnie. Podziękowałam. Specjalnie dla Ciebie go przycięjemy, potem możesz... Przetłumaczymy na polski, rozpowszechnisz wśród Polaków, podniesiesz poczucie wartości przed snem. Panie Witoldzie, Twoje słowa o prezydencie Zielińskim jako globalnym bohaterze zaskoczyły, ale ostatecznie usatysfakcjonowały nas. Krytykujemy w studiu. Nasz prezydent i rząd, zgodnie z Twoimi słowami, działają tak, bo Ukraina mogła zniknąć w ciągu 2 lat. W kontekście zadam Ci 2, może 3 pytania. Oto jeden z dowcipów, który otrzymałem od mojego widza. Jakie filmy lub seriale zalecasz, aby lepiej zrozumieć? Jura, przypominając strzelanki, od razu myślał o Brygadzie. Proszę, polecisz seriale dla Polaków, by zrozumieć kulturę Rosji? Powracając do naszej tematyki, tutaj dostrzegalna jest ogromna szkodliwość tego wewnętrznego polskiego konfliktu, który jest wyraźnie zauważalny, gdyż ludzie piszą o nim w komentarzach. Polacy mówią o sobie, jak to bywa. Polacy, którzy sympatyzują z 2 głównymi partiami politycznymi, Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością, wyraźnie nie darzą się wzajemnym uznaniem i sympatią. To jest oczywiste dla społeczeństwa, ale czy na arenie dyplomatycznej to stanowi problem, czy też strategia wsparcia dla Ukrainy nadal jest aktualna? Jeszcze jedno? Podczas naszej rozmowy wspomniałeś w wywiadzie, że ukraińskie elity oraz dyplomacja, bez względu na okoliczności, dążą do zaangażowania się w różnorodne działania. Znając obie strony polskiego politycznego spektrum, zarówno rządzących, jak i opozycję, używanie ich, ale Polska tego nie próbuje. Dlaczego wybrałeś polski język? Dyplomaci tego unikają, mimo że konflikty na Ukrainie są wyraźne. Niewątpliwie jest możliwe utrzymanie współpracy z obiema stronami, zachowując równowagę, nieustannie popychając Ukrainę za pomocą wewnętrznych mechanizmów w kierunku stanowiska, które jest bliskie Polsce. Czy po incydentach jak z ministrem prawdopodobne są zmiany w najbliższym czasie? Czy opisałeś spotkanie Kuleby ze studentami, czy może Sikorskiego z Zieleńskim? Które z tych wydarzeń przedstawiłeś?
Oj, zadałeś parę zapytań dotyczących tych kinowych produkcji? Nie tak bardzo. Nie jestem fanem seriali, ale zdecydowanie zalecam klasyczny rosyjski film Przystanie Baltazara każdemu. To jest związane z impreza zaplanowana przez kompana Stalina. To jest naprawdę mocny i poważny film. Jeśli jednak miałbym żartować, zasugerowałbym, że powinieneś obejrzeć Brat oraz Brat 2. Zdecydowanie zachęcam do obejrzenia filmu z czasów radzieckich zatytułowanego Mała wiara. Jest to produkcja, która do dnia dzisiejszego pozostaje w mojej pamięci, szczególnie ze względu na sposób, w jaki zobrazowano w niej miasto. Kręcony na Ukrainie, wydaje mi się. Myślę, że Mariupol. Tak, to było rzeczywiście przytłaczające, że musimy to zobaczyć. To jest klasyk. Odnosi się do świeżych artykułów. Znowu dzwoneczek. Proponowałbym Grzyby muchomory. Esencja wszystkiego. Tak, pamiętam ten moment. Sidney Lumet stworzył znany film. Nie pamiętam tytułu. Dane o sędziach. Zły on 12. Tytuł mi umknął. Po rosyjsku to 12 jest. 12 dnia. Nikita Michalkow stworzył, jakby nie patrzeć, nową wersję filmu. Jednakże podobnie jak Michałkow, z natury zawsze stoi po stronie władzy, nigdy przeciwko niej. Film taki sam, ale różny. Porównajmy jedynie te dwa obrazy. Muzyka być może lepsza do słuchania. Na przykład porównajmy hymn Rosji z hymnem Związku Radzieckiego, czy też z innymi wersjami. Gdy dojdzie do nas, że wszystkie trzy wersje zostały zapisane przez jedną osobę, która najpierw skomponowała hymn ku czci Stalina, a następnie o rozważania na temat Związku Radzieckiego po rezygnacji Stalina, a później refleksje dotyczące Boga. Czy to nie jest zdumiewające, że jednostka jest w stanie skomponować hymn z tekstem o Stalinie, a następnie stworzyć kolejny hymn, tym razem z frazami o Bogu? Tylko to. O takich jakby manifestacjach artystycznego wyrażania emocji. Przypomnij mi drugie pytanie, proszę. Dwa pytania były krótkie. Jak pan ocenia skalę oddziaływania polskich interakcji pomiędzy partiami? Śmieję. Czy jest możliwe zaangażowanie w ukraińską walkę wewnątrzpartyjną i czy Polska zdecyduje się działać zgodnie ze swoimi narodowymi interesami? Nie zamierzamy prowadzić działań na terytorium Ukrainy. Niestety z powodu wewnętrznego chaosu Polska nie jest w stanie tego zrealizować. A w Polsce nie mamy... Oficerowie wywiadu, kluczowi w polityce zagranicznej, nie zajmują się wywiadem, tylko polityką, aby uzyskać kilka atrakcyjnych, dobrze płatnych stanowisk pracy. Wasz szef zwiadowców to zwiadowca. Niestety wydaje się, że jesteście od nas lepsi, co jest smutną prawdą dla każdego prawdziwego polskiego patrioty. Mam możliwość przedstawić ukraińskim słuchaczom jedną fascynującą opowieść. Pisałem o tym kilka lat temu. Szczegółów, daty ani nazwy nie podam. Spotkałem się z istotnym politykiem ukraińskim, to było kilka lat temu. Na tym spotkaniu wyraziłem kilka myśli, które uważałem za fascynujące. Podeszła do mnie i zapytała, czy mogłabym stworzyć polityczny raport analityczny. Uśmiech, mówię, darmo. Nie, my zapłacimy. Jak zwykle.
Uśmiechnąłem się, mówiąc, nie wiedziałem o rekrutacji na tym poziomie. Zawsze przypuszczałem, że to mniej rozpoznawalni politycy czy też urzędnicy, którzy ostatecznie podejmowali się tego zadania. Uśmiechnął się. Jesteśmy wszyscy profesjonalistami. Stwierdziłem, wiesz, specjalista to specjalista, ale w potocznym języku. Usługa? Doszedłem do wniosku, że choć ja mogę być specjalistą, ty zdecydowanie nim nie jesteś, gdyż proces rekrutacji bez analizy profilu psychologicznego jest niezwykle zawiły. Zakończmy tę rozmowę teraz. Ale próbował, najwyraźniej to już tradycja. Czy możemy poprosić o zwięzłe objaśnienie? Czy polityk z opozycji tutaj działał, prawda? W tamtym czasie był to reprezentant aktualnej władzy, znaczący członek rządu. Naprawdę byłem zdumiony, że coś tak nieprawdopodobnego mogło się zdarzyć. To możliwe? Nie realizujemy tego konkretnego zadania. Powinno... Wiesz, co mówią w takim przypadku święta prostota? Niestety jest sporo osób, które potrafią zdobywać środki finansowe w ten specyficzny sposób. Tak, przepraszam za to, ale muszę przyznać, że dysponujemy znacznie większymi zasobami finansowymi w porównaniu do ciebie. Musimy to zrobić, jeśli planujemy. Ukraińcy z nami, nie odwrotnie. Nie mamy wstydu, ale prawdopodobnie dysponujemy wystarczającym budżetem, prawda? Nie mamy tego, czy nie staramy się, nie wiem. Rzeczywiście, ten wewnętrzny konflikt polityczny jest niezwykle poważny. Niemniej jednak istnieją dwie istotne kwestie do rozważenia. Najpierw chciałbym podkreślić, że jestem tutaj i mówię to również w języku polskim. Jeśli nie zaznaczę tego wyraźnie, spotka mnie tutaj w Polsce silna krytyka za bycie takim, jak wcześniej wspomniałem. Rozmowa dla ukraińskiego kanału YouTube, lecz mówiłem w ukraińskim programie. Zawsze jednak podkreślam, że na szczęście nie posiadamy wystarczającej niezależności, by to zniszczyć. Że mamy swobodę do popełniania różnych bzdur, lecz w końcu przybywa nasz wujek z Ameryki i oznajmia: dobrze, idioci, ale teraz nadejdzie zmiana. Niewątpliwie żal, że niekiedy nie jesteśmy w stanie bez niego funkcjonować. Niestety nasza elita wydaje się nie być na tyle dojrzała, by radzić sobie bez takich środków. Naturalnie to tylko żart, lecz naprawdę jest źle. To punkt. Drugi krok. Odnieść można wrażenie, że w naszym kraju, Polsce, zaczynamy właśnie nową, niezwykle istotną epokę. Koniec ery. Mam na myśli, że analizując polską scenę polityczną, niezależnie od orientacji, liberalnej czy prawicowej, zauważamy, że to w zasadzie te same osoby, które... Tak, od lat 80. był aktywnie zaangażowany w działalność polityczną, prawda? Te są już nieaktualne, są po prostu przestarzałe. Oni są w stanie zrozumieć to zadanie. Oni zwyczajnie... Mam 50 lat i jestem... Oni denerwują. Mam 50 lat, nie jestem najmłodszy. Rozmawiam o osobach, które mają między 30 a 40 lat. Mają dzieci, prowadzą firmy. Ci dwaj mężczyźni nadal nie są w stanie zrozumieć swojej relacji, ponieważ doszło do kłótni między nimi 40 lat temu. Często dochodziło między nimi do sporów na tle politycznym, a czasami pojawiała się zazdrość związana z byłą dziewczyną jednego z nich. Nadal nie są w stanie zaakceptować tej sytuacji. Niestety, obserwując polską czołówkę, wydaje się, że nie zauważają, jak drastycznie Polska przekształciła się w ciągu ostatnich 35 lat. W Polsce większość jednostek podejmujących decyzje stracił kontakt z rzeczywistością.
Wyrasta nowe pokolenie. Mamo, musisz wiedzieć, że nawet w małych, prowincjonalnych miastach liczących od 10 do 20 tysięcy mieszkańców znajduje się już kilku milionerów. Mówię tutaj o ludziach, którzy posiadają majątek o wartości 20 milionów dolarów, a nie 5 czy 5-10 milionów. Całkowicie nie pojmuję tej sytuacji. Są przekonani, że mechanizmy rządzące światem nie zmieniły się od 25 lat. Mam wrażenie, że polskie elity przypominają bezmyślne zombie. Nie są tradycyjnymi zombie, ale martwi. Zombifikowani w innym sensie. Nowych jeszcze nie pojawiło się. Jednakże musimy teraz przejść do następnego istotnego aspektu. Nadal mamy w swoim gronie grupę, którą określamy mianem intelektualistów. To już dawno przeminęło, są to jedynie fragmenty intelektualistów lub półinteligentów, którzy się prezentują dosyć mądrzy, by udawać intelektualistów, lecz dawno nimi przestali być. Niestety to jest grupa dominująca, na przykład w rozmowach polsko-ukraińskich. Innymi słowy, dialog polsko-ukraiński to rozmowa osób, które nie mają wpływu w Warszawie i których głosy polscy politycy ignorują, mówiąc: mieć okazję do spotkania z wybitnymi specjalistami i politologami z Ukrainy, których głosy są ignorowane w Kijowie, o których istnieniu Andrii Jermak nie ma pojęcia, a Wołodymyr Zełenski nawet nie miał okazji usłyszeć. Nie znam ich. 100% to właśnie taki dialog prowadzimy. Miałem okazję spotkać prezydenta Kwaśniewskiego, co jest dla mnie ogromnym osiągnięciem. Tak, Kwaśniewski to zupełnie inna kwestia, to osoba o dużej powadze. Jednakże większość osób z tej tak zwanej grupy ekspertów to, wiesz, jednostki niekompetentne. Wpływ 100%. Jestem głęboko przekonany, że gdyby tylko dano mi szansę na podejmowanie decyzji dotyczących polityki zagranicznej, zdecydowanie angażowałbym się w prowadzenie rozmów z... Według niektórych informacji 3 grupy osób utrzymują, że mają bezpośredni kontakt z prezydentem Zełenskim, Jarmaką oraz kilkoma innymi wpływowymi postaciami w Ukrainie. Te grupy twierdzą, że mają możliwość bezpośredniego wpływania na decyzje tych osób, otaczających prezydenta oraz szefa rządu. Zwykli oligarchowie i wojsko to 3 grupy społeczne. Zakładam, że wojskowy wywiad jest kluczowy dla bezpieczeństwa kraju. Rozumiesz, ty jesteś ekspertem od spraw ukraińskich, nie ja. Niemniej jednak przypuszczam, choć mogę się pomylić, że w ciągu najbliższych 10 do 15 lat stanowiska prezesów zarządów najpotężniejszych ukraińskich korporacji obejmą ci, którzy teraz, pułkownicy czy generałowie z Ukrainy, mają niską rangę? Powstanie struktura jak w Izraelu. Generał przewodniczy zarządowi, pułkownik, jego zastępca, kolejny pułkownik, zastępca poprzedniego. Dyrektor był kiedyś majorem. Tak to mniej więcej jest, sądzę. Jakie są stosunki między partią PiS a partią Platforma Obywatelska? Zatem myślę, że to było przedwczoraj, kiedy zauważyłem oświadczenie aktualnej koalicji dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu. W rozmowie poruszyłeś temat. Odnieść można wrażenie, iż Platforma Obywatelska obecnie również usiłuje przyciągnąć ten drażliwy dla Polonii temat do siebie, jako że jest to kwestia niezwykle irytująca. Trwa zacięta rywalizacja o zdobycie poparcia od 6 do 10% niezdecydowanych wyborców. Aktualna koalicja teraz również skupia się na starszych osobach, które są wrażliwe na ten temat. Twoim zdaniem, jakie mogłoby być rozwiązanie tego kłopotu? Dima i ja często dyskutowaliśmy o tym na Ukrainie w ciągu roku.
Dlaczego Ukraina nie decyduje o ekshumacji? To jest logiczne i nie stanowi żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Ukrainy. To jest z wiary. Uważam, że taka decyzja mogłaby zniwelować, dajmy na to, zbędne napięcia w obszarze humanitarnym, które między innymi umożliwiają Rosji manipulacje, wykorzystywanie sytuacji. Kilka tygodni temu na terytorium Białorusi miało miejsce spotkanie historyków z Rosji i Białorusi. Zgadzali, że rozwijanie tematu ludobójstwa jest kluczowe, by wbić klin między Polskę a Ukrainę, zarówno krajowo, jak i międzynarodowo. Arena do poprawnego rozegrania motywu? Strategiczny umysł Rosjan. Wspominam wczesne lata 90., kiedy to Oleg Carew, renomowany regionalista, zaczął intensywnie debatować na ten temat. Carew, wiem, jest szczery. Nie rozumiem, dlaczego to jest realizowane. Jasne, że wpadł w pułapkę zbudowaną przez intelektualistów partii regionów, którzy, mówiąc szczerze, współpracowali z Rosjanami po wojnie. Janukowycz na czele zaostrzy konflikt wschód-zachód Ukrainy, tworząc kłopotliwe punkty w stosunkach z naszymi zachodnimi sąsiadami, w tej Polsce. Oto jest nasz kontekst. Jaką poradę zasugerowałby Pan dla ukraińskich liderów, myślicieli, reporterów, tych osób, które mają realny wpływ na kierunek polityki? Przynajmniej my, bez wątpienia, jesteśmy jednym z tych podmiotów. Nasza moc w mediach pozwala kształtować dyskurs i tworzyć skuteczne, praktyczne rozwiązania nie tylko w nich. Rozpocznijmy od tematu rzezi wołyńskiej. Polska, znana również jako II Rzeczpospolita, czyli Polska z okresu przedwojennego, nie odnosiła się do Ukraińców w sposób właściwy. Nieodpowiednie zachowanie, jeżeli mogę to tak określić. Jestem Polakiem i za to, co się stało, nawet w tym kontekście, szczerze przepraszam. Wstyd mi. Jednakże problem polega na tym, że w zamian doświadczyliśmy autentycznego ludobójstwa. Oczywiście możemy teraz debatować, czy UPA zabiła 100 000 Polaków, czy może jedynie 80 000, czy może 120 000, czy 150, czy zaledwie 70 000. Słowo tylko używam tutaj z pewnym dystansem. Bez wątpienia w odpowiedzi na te wydarzenia doszło do morderstw na obywatelach Ukrainy. Jednakże przede wszystkim nie były one tak liczne i miały one zdecydowanie charakter odwetowy. To grzech też. My, Polacy, przepraszamy. Rzecz w tym, że cóż, kiedy słyszę informacje na temat Banderze, zawsze jestem zaintrygowany. Bandera, bohater, był w obozie podczas rzezi wołyńskiej. Jednakże na terenie Ukrainy spotykamy pomniki Szuchewycza oraz Klima Sawura, autentycznych zbrodniarzy wobec ludności cywilnej, osób, które ponosiły odpowiedzialność za mordowanie niewinnych kobiet i dzieci. Polsko-ukraińskie pojednanie nie nastąpi, jeśli Ukraina zdecyduje się wznosić pomniki dla tych osób. Nie stanie się. Nie tylko 10% osób, które otworzyły swoje domy dla uchodźców z Ukrainy, są objęte tym zagadnieniem. Stało się to kwestią drażliwą, gdyż otworzyliśmy nasze domostwa tutaj, a w odpowiedzi dostrzegamy pomniki Szuchewycza. Stał się drażliwym tematem nie dla 10%, lecz większości Polaków. Od ich czasów prawica najpewniej poruszała ten temat. Teraz wszyscy go omawiają. Największy z nich. Nie tylko ekshumacje. Decyzję w tej sprawie podejmuje ktoś inny. Nie pragnę, by to brzmiało zbyt pogardliwie. Ukraińcy decydują kto. Zawsze słyszeliśmy o waszych bohaterach, ale niestety my takich postaci nie posiadamy. Aktualnie panowie macie Zelenskiego i Zalusznego, proszę o uwagę. Masz tych młodych ludzi, co tragicznie zmarli, masz prawdziwych męstwa symboli.
Dumni z siebie nie dopuszczali do zabijania niewinnych cywilów, myśląc o nich. Jakie są moje zadania? Jako sojusznicy musimy być jak bracia. Pragnę wyrazić, że jest mi niezmiernie żal. Nie powinno zdarzyć. Nie jest trudne. 3 minuty wcześniej wyraziłem przeprosiny za nasze nieumyślne pomyłki. Nie po drugiej. Co jest problemem? Innymi słowy, nie jestem pewien, czego obawia się ukraińska elita. Przepraszam, nie znam Ukrainy. W wywiadzie, o którym mówiłeś, stwierdziłem, że ludzie myślą, iż ekspert od Rosji musi znać też Ukrainę. Ukraina? Twierdziłem, jeśli ten człowiek jest niemieckim ekspertem, zna Hiszpanię na pewno. Ukraina, Rosja, Białoruś, 3 różne narody, mentalności, kultury, 3 różne systemy. Ekspert od ZSRR i Białorusi. Znam Ukrainę dobrze. Wy jesteście ekspertami od ukraińskiej polityki, nie ja. Wyjaśnij, jak Władimir Wiatrowicz jest silny, że wszyscy go lękają. On dominuje w polityce ukraińskiej. Zeleński czuje się bezradny, ponieważ Wiatrowicz utrzymuje, że to zadanie jest po prostu niewykonalne. Czyli to koniec. Zakończenie utworu nastąpiło, lecz coś wyraźnie jest nie na miejscu. Nie jestem pewien, ale może brakuje pewnego elementu. Co to może być? Brakuje nam mądrości. Skontaktujmy się z Witoldem. Rzeczy we własnym imieniu. Bo naprawdę myślę, że Ukraińcy mogą bez problemu powiedzieć Polakom: przepraszam za to, co się stało na Wołyniu. Musimy podjąć decyzję. Czy chcemy być sojusznikami, czy jednak nie? Nie oznacza to, że po tym zyskujemy, nie wiem, jakieś wyjątkowe przywileje na Ukrainie. Czy nie musimy przepraszać za nasze pomyłki? Nadal musimy przepraszać za nasze wykroczenia. Po prostu tak. Jest to reguła. Kontrast. To jest różnica między Zachodem a Wschodem. Wschód to Rosja. Mimo śmierci w Rosji nie oczekujmy, że kiedykolwiek przeproszą za tragedię w Buche. Absolutnie. Zwyczajnie nie. Nagrody dla morderców z Buka, co zabili niewinnych? Tak, jest to autentyczne. Pragnę podkreślić ponownie, że my, Ukraińcy, obserwujący to zjawisko podobnie jak wy, jako kwestię humanitarną, domagamy się rozwiązania o charakterze ludzkim. W naszej krwi i brudu było naprawdę mnóstwo. Jesteśmy mocnymi narodami, które często rywalizowały, były sojusznikami, walczyły i budowały przyjazne relacje. Każde wydarzenie w historii jest faktem, zaprzeczanie temu to kłamstwo i brak rozsądku. W tym kontekście Ukraina to jest nieuniknione. Działania Wiatrowicza i niestety Zełenskiego z nieznanego powodu kontynuują tę ścieżkę, którą zainicjował Petro Poroszenko. Jest to historyczna demencja, która zainicjowali. To zostanie właściwie zmienione. Czas pokaże. Na Ukrainie dla większości rzeź wołyńska czy tragedia wołyńska, jak tam nazywana, jest poza kontekstem. Polacy muszą to zrozumieć. Proszę, zaufaj mi. Również to trzeba pojąć. Kwestia ta na Ukrainie jest wykorzystywana, aby zaspokoić ambicje polityków, którzy zainicjowali ten dialog, widząc w nim potencjalne korzyści. Gloryfikacja UPA i Szuchewycza. Uważali tak, ponieważ przynosiło im to korzyści, a dodatkowo dobrze się sprzedawało na politycznym rynku. Zaczęli rozwijać i badać to zagadnienie, dążyli do zdobycia politycznego poparcia. Jednakże, jeżeli mówimy o szkodach zasianych w naszych stosunkach z Polską oraz innymi państwami, na przykład Izraelem, nie wymaga to bycia wybitnym specjalistą, aby to pojąć.
Nie jest warte ryzyka, ponownie dużo krwi i okrutnych czynów. Tak, prawda. Rozważam i stwierdzam. Wielu Polaków powinno zdawać sobie sprawę, że na terenie Ukrainy wiele osób posiada odmienne poglądy. To jest zdecydowanie korzyść. Że ta konwersacja ulegnie zmianie, że dojdzie do przeglądu, szczegółowego audytu całego tego procesu. Musimy poszukać wsparcia wśród ukraińskich polityków, dziennikarzy oraz specjalistów, którzy są gotowi do współpracy z nami. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać się, stabilizować naszą relację, a także uwolnić od problemu, który nieustannie nas dręczy. W dziedzinie psychologii problem będzie istniał, dopóki nie zakończysz procesu instalacji. Chciałbym podkreślić jedno zagadnienie, które już wcześniej poruszyłem w ciągu 1 miesiąca. Znany rosyjski historyk miał okazję przeglądać tajne dokumenty radzieckich służb. To rzadkie doświadczenie pozwoliło mu na dogłębne zrozumienie historii swojego kraju. On postawił mi jedno zapytanie: czemu KGB podjęło decyzję o zamordowaniu Stepana Bandery? Bandera w momencie śmierci był autentyczny. Upadł w polityce, stał się zatem nieznaczący. Utrzymaliśmy go przy życiu. I znalazł pewien dokument, ale był on w jakimś folderze, do którego miał dostęp, lecz nie miał uprawnień do tworzenia kopii tych dokumentów. Ukazał się tekst, który sugeruje, iż Bandera powinien zostać usunięty z tego specyficznego powodu. Jeżeli umrze jako polityczny bankrut, wszyscy o nim zapomną. Jeżeli go zlikwidujesz, przekształci się w bohatera. Stając się bohaterem, zniszczy symbolikę relacji, co pogłębi konflikt między Polakami a Ukraińcami. Jednakże to jest tylko pojedyncza nuta, jeden badacz historii. Jednak zastanówmy się, dlaczego warto to zrobić. KGB zdecydowało się na zamach na Bandery. Если можно, добавлю несколько слов к тому, что вы сказали, пане Витольде. Во-первых, я поддерживаю вашу инициативу, и насколько я могу извиниться перед польским народом, если в какой-то мере я могу репрезентовать, хотя бы в том плане, что я голосовал лично за Зеленского в 2019 году, и мне искренне... Jest to niezwykle nieszczęśliwe i skrajnie haniebne dla działań, które Zełenski podejmował w stosunku do Polski, a obecnie realizuje wobec swoich rodaków Ukraińców. Nie zapominajmy, że jest to także wybitny prezydent, który nie opuścił Ukrainy mimo zagrożenia dla swojego życia. Prawda, jest tam. Chcę kontynuować. Nie, zgadzam się, mówiłem wcześniej. Mimo krytyki ma rację na naszej ukraińskiej agendzie. Zdarzyło się z Wałęsą w Polsce. Z zewnątrz widać wielkość historycznej postaci. Jako obywatele wschodniej Ukrainy posiadamy korzenie rodzinne związane z Czerwoną Armią. Pradziadkowie tam są. Przynieśli zasadniczo wiele zła do Polski. Może nie oni, ale Czerwona Armia i NKWD przybyli. Również odpowiadamy za to, co zaszło po naszej stronie, niekoniecznie za Ukrainę. Jednakże Jura rzeczywiście dobrze to ujął. Przeprosiny w tym miejscu mogą okazać się przyjemne dla kogoś. Cieszę się, gdy to może podgrzać emocje wśród Polaków, ale musimy definitywnie rozstrzygnąć ten kłopot. Musimy dążyć do eliminacji tematów, które nieustannie powodują podziały między Ukraińcami a Polakami. Uważam, że powinniśmy budować relacje. Ty nawiąż kontakty z siłami politycznymi, które są skłonne do wspierania cię. Spotkałem Carewa z Kolesnichenko, zapadł mi w pamięć. To wyglądało na próbę Moskwy, jakby reprezentant wschodniej Ukrainy natknął się na kłopotliwy problem. Odrzućmy liryzm. Rosjanie grali w grę, budowali logikę podziału.
przeprowadzali ją systematycznie, byli wykonawcami. Nie trzeba pisać skomplikowanych, pełnych zwrotów tekstów. Tak, polska elita mogła się przestraszyć sytuacji na wschodzie Ukrainy. Wczoraj mieliśmy okazję porozmawiać z historykiem o nazwisku Zachowicz. Obecnie wschodnia część Ukrainy całkowicie odseparowała się od Rosji, co jest zjawiskiem godnym uwagi. Pomimo zbrodni, bombardowań i ludobójstwa przez Rosję, Polacy mogą bez obaw odbudowywać lub tworzyć na nowo relacje z elitami i społeczeństwem Wschodu. Nie choć Ukraina. Motywy jak Bandera, kult OUN, UPA i tak dalej. Tak, wpływam na wydarzenia, jakby płynąłem z Kijowa, zmierzając w stronę Polski. Dodatkowo chciałbym podkreślić, że jestem świadomy, iż Polacy są w pełni świadomi, że Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów prowadziła zaciętą walkę przeciwko sowieckiemu reżimowi. Nie oczekujemy, że spojrzenie na sytuację będzie całkowicie czarno-białe. Jednakże, kiedy chodzi o ludobójstwo dokonane na Polakach, na niewinnych obywatelach, nasza postawa musi być bezkompromisowa i jednoznaczna. Po prostu niemożliwe zdarzenie. Witoldzie, na dzisiaj koniec. Przez 2 godziny prowadziliśmy rozmowę. Transmisja była fantastyczna, przeczytałem opinie nasze i innych. Według opinii widzów, dialog Polska-Ukraina cierpi na brak głębi. Uważam, że to jest początek problemów, pierwsza oznaka kłopotów. Powiedzieć. Myślę, że rozpoczniemy taką systematyczną komunikację, ponieważ z naszej strony jesteśmy na to gotowi, aby ułatwić Ci zrozumienie ukraińskich realiów. Jako Twój asystent jestem osobą poważną, która wyjaśni Ci niektóre zagadnienia i poprowadzi Cię do właściwych konkluzji. Myślę, że Ty, jako przewodnik, odkryjesz nam fascynujący świat polskiej polityki. Widzę, że wiele z tych tematów, o których mówisz, jest tam. Jesteśmy bardzo blisko, naprawdę bardzo blisko, to jest wyraźne. Musimy dokładnie zrozumieć sytuację na Ukrainie, gdyż Polska niestety do niedawna nie była uwzględniana przez Ukraińców w kontekście politycznym. Zrozumiałem. Ten błąd odnosi się do Rumunii, wielu naszych wschodnich sąsiadów. Nad tym pracujemy. Za to, że tak spokojnie i fascynująco podzieliłeś się z nami wszystkim, serdecznie dziękuję. Czuję się spokojny, bo jak wiesz, powróciłem z Korei Południowej zaledwie 24 godziny temu. Aktualny czas w Korei Południowej wskazuje, że jest teraz północ. Mój spokój wynika z faktu, że rzadko prowadzę rozmowy. Odpoczywaj, do spotkania. Wszystkiego najlepszego dla Ciebie i rodziny. Tak, to Polska. Ukraina jak Polska jest suwerenna i chwała dla Ukrainy. Mała literacka uwaga. Dyskutowaliśmy o filmach, serialach, klucze do Rosji, Ukrainy. Znany ukraiński literat Mikołaj Gogol, piszący w języku rosyjskim, jest twórcą wybitnego utworu literackiego o sporze Iwana Iwanowicza z Iwanem Nikiforowiczem. Artykuł daje wiele do zrozumienia. Nie tylko Ukraina i Polska, ale także inne kraje słowiańskie. Dzięki za oglądanie. Pan Witold Jura. Za chwilę premiera, rozmowa z M. Farajalach o świecie arabskim. Jura skończył transmisję. Gorąco zapraszam do oglądania. Prezentuję światu, włączając w to Ukrainę. A więc Jura, rozmawiam z Binay Singh o ukraińskich marynarzach. Wojna skomplikowała sytuację na rynku. Za chwilę audycja. Ponownie szacunek dla Witolda. Dzięki. Do zobaczenia wkrótce. Do widzenia. Dzięki.